poprzedni weekend odbyło się aż 7 meczów Polskiej Football Ligi. W meczach tych miało miejsce dość dużo fauli związanych z bezpieczeństwem zawodników i kilka z tych sytuacji chcielibyśmy bardziej szczegółowo omówić. Zapraszamy zatem do obejrzenia kilku akcji. Na początek sytuacja z Gdańska, w której została rzucona flaga za przewinienie osobiste, późne uderzenie. Komentatorzy tego meczu w dość osobliwy sposób ocenili tę flagę. Posłuchajmy. Tutaj obalony przez Franka Pośrednika. Nie mówcie, że to będzie, jakie przewinienie, bez przesady. Jakby to nie było nawet specjalnie uderzenie. Ale sędzia uznał, że jednak to było trochę zbyt brutalne, bo zawodnik był obalony, inny zawodnik jak już był na ziemi wpadł na niego z białych lwów. Ktoś może uważać, że to rzeczywiście to przewinienie się należy. Z mojej perspektywy wyglądało tak, że po prostu już nie mógł się zatrzymać, aczkolwiek decyzja arbitrów jest decyzją arbitrów. Państwo przy ekranach też mogą sobie cofnąć, zobaczcie jak to wyglądało. Ja oczywiście mogę się mylić, bo nie mam przed sobą teraz tak ekranu, żeby cofnąć. Ale to jest kolejny moment, kiedy to sędziowie biorą, że tak powiem, sprawy meczowe w swoje ręce i wpływają bezpośrednio na przebieg spotkania, a nie prowadzą spotkanie. Nie wiem, wiadomo o co chodzi, tak? Z całą pewnością uderzenie wykonane przez oznaczonego zawodnika obrony nastąpiło w momencie, gdy zawodnik ataku był już na ziemi. W takich sytuacjach, oceniając czy miał miejsce faul, sędziowie biorą pod uwagę kilka aspektów. Przede wszystkim ocenie podlega to, jak późno kontakt został zainicjowany, a także to, czy upadek zawodnika potencjalnie faulowanego był nagły i mógł zaskoczyć rozpędzonego obrońcę, czy może obrońca miał wystarczająco czasu, żeby zobaczyć, że uderzenie jest już zbędne. Dodatkowo sędziowie biorą pod uwagę, czy potencjalnie faulujący zawodnik usiłował zrobić cokolwiek, aby uniknąć uderzenia lub zminimalizować jego skutki. Na przykład, czy próbował zamortyzować uderzenie rękoma lub w jakikolwiek sposób uniknąć leżącego przeciwnika. W oglądanej sytuacji uderzenie było zdecydowanie zbyt późne. Faulujący zawodnik widział, że jego kolega z drużyny powalił przeciwnika i przeciwnik leżał na ziemi. Co więcej, nie zrobił nic, aby uniknąć kontaktu. To było celowe dorzucenie się całą masą ciała na bezbronnego zawodnika. Sam fakt, że zawodnik faulujący był rozpędzony, nie stanowi usprawiedliwienia. Przepisy są w tej kwestii jasne. Faul jest ewidentny, nie ma tutaj żadnego pola do dyskusji. Pozostajemy w temacie przewinień osobistych, jednak tym razem kilka słów o kontaktach zainicjowanych kaskiem. Obejrzyjmy dwie sytuacje. Jedna pochodzi z meczu w Poznaniu, a druga z meczu we Wrocławiu. W obu tych sytuacjach zawodnicy w widoczny sposób zainicjowali kontakt z przeciwnikiem przy użyciu swojego kasku. Przede wszystkim w takiej sytuacji zawodnik zawsze ryzykuje foul targeting związany z atakiem wierzchołkiem kasku. Niemniej jednak, nawet jeśli w ocenie sędziego uderzenie nie spełni wszystkich wymogów targetingu, to zgodnie z przepisami sędziowie mają prawo ocenić takie zachowanie zawodników jako przewinienie osobiste, nieuzasadnioną ostrość w grze lub jako niesportowe zachowanie. Zawodnicy muszą pamiętać, że kask nigdy nie może być użyty w celu ataku na przeciwnika. Nigdy nie można w ten sposób celowo szukać kontaktu z przeciwnikiem. Kask ma jedynie zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo zawodnikom podczas mocnych, ale legalnych zderzeń. Podczas meczu w Ząbkach miało miejsce jedno z najrzadziej rzucanych przewinień osobistych – przeskok płotkarski. Jest to bardzo nietypowy faul, prawie nieoglądany na boiskach. Zgodnie z przepisem 9.1.13 zawodnicy nie mogą próbować w sposób płotkarski przeskoczyć nad przeciwnikiem, który ma jedną lub obie stopy na ziemi i nie dotyka ziemi żadną inną częścią ciała. Wyjątkiem od tego przepisu jest zawodnik z piłką,
który może w ten sposób przeskakiwać nad przeciwnikami. W oglądanej sytuacji zawodnik wykonujący przeskok nie miał jednak piłki, a zatem popełnił faul. Flaga była słuszna, choć oczywiście mogła wzbudzić duże zdziwienie, bo w Polsce od wielu lat ten faul nie wystąpił. Jeszcze jedno przewinienie osobiste – chop block. Zgodnie z przepisami chop block to kombinacja dwóch bloków, jeden blok poniżej pasa oraz jeden blok wysoki, wykonana przez dwóch zawodników tej samej drużyny na jednym przeciwniku. Taki sposób blokowania jest nielegalny, jest to faul bezpieczeństwa. W oglądanej sytuacji widzimy, że zaraz po snapie lewy tackle zainicjował blok poniżej pasa przeciwko obrońcy, a po chwili lewy guard dołożył wysoki blok na tym samym przeciwniku. W tej sytuacji flaga była oczywiście słusznie rzucona. To wszystkie sytuacje w tym odcinku. Dziękujemy za obejrzenie i jak zawsze zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań. Przed nami tydzień przerwy od boiskowych emocji. Życzymy wszystkim spokojnych świąt i wracamy za 2 tygodnie.